Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Dariusz Błażejewski i witam w Hubertawkowych Milionerach. Zaczynamy nową, niezwykłą serię naszego programu, w której to obchodzimy 25-lecie milionerów w Polsce. Oj, będziemy to celebrować, co zresztą już teraz widać w naszym studiu. Ale po kolei. Latem ubiegłego roku powstał pomysł uczczenia tego jubileuszu. Założyliśmy zbiórkę w serwisie Patronite i w ciągu 10 miesięcy 40 osób z Polski i nie tylko wsparło nas na łączną kwotę 15 000 złotych. Dzięki temu możemy zorganizować to wspaniałe wydarzenie. Będziecie również świadkami technologicznego skoku naprzód. Oprócz takiego studia mamy również nową oprawę graficzną, muzyczną i kilka innowacji w zasadach. Spośród patronów wyłoniliśmy szczęśliwców, którzy stoczą bój z pytaniami. Zatem proponuję zacząć zabawę, a zaczniemy nieprzypadkowo, bo od osoby, która choć w życiu ma wiele pasji, to z milionerami jest od samego początku. Do studia zapraszam Macieja Smolińskiego. Cześć Maćku, zapraszam. Przed nami Maciej Smoliński, inżynier budownictwa. Obecnie pełni rolę CEO prężnie działającej i zbierającej laury firmy z branży budownictwa mostowego. W jego przypadku śmiało można powiedzieć, że mosty łączą ludzi. Oczywiście te pokoleniowe. A nawiązując do 25-lecia milionerów, TVN Maniak. To twoje drugie imię. Opowiedz coś o tym. Zaczęło się, kiedy miałem kilkanaście lat, czyli to było bardzo dawno temu, gdzie nie było dostępnych informacji na temat stacji telewizyjnych, nie było stron internetowych temu poświęconych. Założyłem więc własną, zacząłem nagrywać programy telewizyjne, głównie TVN, właśnie robić kadry z tego, opisywać te programy. W końcu spotkałem się z kilkoma dziennikarzami, przeprowadzałem wywiady z nimi, no i tak ta strona przez kilka lat działała, aż poszedłem na studia i wtedy już nie miałem zupełnie na to czasu. Z kim na przykład miałeś tę przyjemność przeprowadzać wywiad? Na przykład z Justyną Pochankę, z Grzegorzem Jecugowem. Okej, czyli sekcja informacyjna. Tak, to mnie najbardziej zawsze interesowało, chociaż pierwsza moja wizyta to było w 2002 roku i wtedy właśnie na przykład spotkałem Huberta Urbańskiego. O, proszę bardzo. Okej, a propos faktów. Do wygrania jest 1 000 000 złotych, tak jak widzisz na swoim ekranie, 12 pytań do głównej wygranej. Do tego są 2 progi gwarantowane. Pierwszy po drugiej poprawnej odpowiedzi 1000 złotych i nowość w Hubertawkowych Milionerach, drugi próg gwarantowany jest ruchomy. To do Ciebie należy decyzja, w którym miejscu ustawisz sobie ten próg gwarantowany. Ja przed każdym pytaniem po osiągnięciu pierwszego progu będę Cię pytał, czy chcesz, by wartość kolejnego pytania była Twoim progiem gwarantowanym. I do tego koła ratunkowe w liczbie, no właśnie, na początku 3, pół na pół, telefon do przyjaciela i powracające po wielu latach pytanie do prowadzącego. Ale jeżeli osiągniesz drugi próg gwarantowany, który sobie ustalisz w pewnym miejscu, otrzymasz 4 koło ratunkowe, czyli zamiana pytania. Ale na wybraną przez Ciebie kategorię, czyli... To była polityka bieżąca. Bieżąca polityka. To właśnie z tej kategorii otrzymasz pytanie, jeżeli dojdziesz do drugiego progu gwarantowanego, przekroczysz go i otrzymasz to koło ratunkowe. Jasne. Możemy zaczynać? Jak najbardziej. Proszę Państwa, to jest ten moment. Zaczynamy pierwszą grę o 1 000 000 złotych. Bądźcie Państwo z nami. To się dzieje naprawdę, Maćku. Pierwsze pytanie za 500 złotych. W którym kraju obok Holandii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych premiera teleturnieju Milionerzy miała miejsce 25 lat temu? Znasz odpowiedź bez wariantów? Jeśli będzie Wielka Brytania, to tak. Wielka Brytania, zobaczmy. W Wielkiej Brytanii, w Bułgarii, w Kostaryce czy w Polsce? W Wielkiej Brytanii było wcześniej. Poproszę zaznacz w Polsce. Definitywnie?
To jest najgorsze pytanie, jakie możesz mi zadać. Tak, Muszę, niestety taka moja rola. Tak, mamy 25-lecie teleturnieju w Polsce. 99 rok. Zaznacz D w Polsce. Ostatecznie? Tak. Proszę bardzo, zaznaczam D w Polsce. Tak jest, poprawna odpowiedź. Faktycznie, Wielka Brytania, czyli pierwszy kraj, w którym 98 byli rok. milionerzy, tak, 98, Bułgaria 2001, Kostaryka natomiast 2009, czyli 15-lecie, my obchodzimy 25-lecie, dlatego też ten wspaniały projekt. Pytanie za pierwszą sumę gwarantowaną. Posłuchaj. Który z tych sportowców nie jest siatkarzem? Kamil Grosicki, Bartosz Kurek, Mariusz Wlazły, Wilfredo Leon. Bartosz Kurek i Mariusz Wlazły kojarzy mi się z siatkarzami, natomiast Kamil Grosicki kojarzy mi się z piłkarzem, więc ostatniego pana nie znam, zupełnie nie kojarzę. Poproszę zaznacz więc odpowiedź A. Ostatecznie? Tak. Proszę, zaznaczam A, Kamil Grosicki. Oczywiście, że tak. Masz gwarantowany 1000. Brawo. Brawo Maćku, masz pierwszą sumę gwarantowaną, czyli 1000 zł i od tego momentu będę pytał Cię, czy tu chcesz ustawić swój drugi próg gwarantowany, komplet kół masz, zatem czy chcesz, by 2000 zł to był Twój drugi próg gwarantowany? Nie, jeszcze nie. Zatem gramy dalej. Oto pytanie. Gdy kogoś pocieszamy, podnosimy go A. Na wampirze, B. Na wilkołaku, C. Na elfie, D. Na duchu. Bardzo kreatywne są te odpowiedzi. Poproszę jednak odpowiedź D ostatecznie, na duchu. D. Ostatecznie i definitywnie, proszę bardzo. Gdy kogoś pocieszamy, podnosimy go na duchu. Brawo! Tak, zrobiło się groźnie trochę po tych odpowiedziach, ale D to oczywiście poprawna odpowiedź i możesz grać dalej dzięki temu. Masz 2000, może próg gwarantowany na 5000. Jeszcze za wcześnie. No słusznie, masz wszystkie koła ratunkowe, zatem rozumiem Twoją decyzję. Posłuchaj pytania. Utwór grupy NA to kamień z napisem Love, Friendship, Hate, Power. Muszę się przyznać, że nie jestem wielkim wielbicielem grupy NA, aczkolwiek znam chyba odpowiedź na to pytanie. I to jest Bardzo dobrze. kamień z napisem Love, ale nie proś mnie o to, żebym zaśpiewał. Dobrze, nie będę Cię prosił, spokojnie. Wystarczy, że podasz mi poprawną odpowiedź. Proszę zatem o definitywne zaznaczenie odpowiedzi Love. Definitywne. A, no definitywnie, oczywiście robię to już. Co widzę na swoim ekranie? Widzę, że wygrałeś 5000. Świetnie Maćku, 1/3 drogi do miliona już za Tobą, bo odpowiedziałeś 4 razy z rzędu poprawnie. Jak odczucia po tych pierwszych 4 pytaniach? To na razie jest ok, natomiast obawiam się, że już wszystkie pytania, na które znałem odpowiedź, już padły. No mam nadzieję, że tak nie będzie i na pozostałe 8 również udzielisz samych poprawnych odpowiedzi w fantastycznym, szybkim tempie, tak jak robisz to teraz. Ale zanim zadam Ci pytanie za 10 000, tu próg gwarantowany? Jeszcze nadal za wcześnie. Dobrze, zatem pytanie za 10 000 złotych jest takie. Z którego angielskiego miasta pochodził zespół The Beatles? Z Liverpoolu, czy może z Newcastle, czy może z Southamptonu, czy z Londynu? Wydaje mi się, że z Liverpoolu, bo się mówiło o nich bodajże 5 z Liverpoolu. Ale oczywiście jak się siedzi na tym krześle, to nic nie jest oczywiste.
Dlatego w razie czego masz 3 koła ratunkowe do swojej dyspozycji, gdybyś miał jakiś problem. Myślę, że to jest kwestia bardziej nie wiedzy, tylko stresu. I pierwsze moje skojarzenie, zanim pojawiło się nazwy, to był Liverpool właśnie. Zaufam swojej intuicji. Zobaczymy, czy pokryje się ona z rzeczywistością. Zaznacz proszę Liverpool ostatecznie. Zaznaczam, z Liverpoolu. Proszę bardzo. Intuicja, mówisz. Nie zawiodła cię. To poprawna odpowiedź. Masz 10 000. W skład The Beatles wchodzili oczywiście Paul McCartney, John Lennon, George Harrison czy Ringo Starr. Powiedziałeś 5, Tak. 4, ale z Liverpoolu to jest najważniejsze. Faktycznie, teraz sobie przypomniałem, że ich było 4. Tak jest, zespół istniał dokładnie przez dekadę w latach 1960-1970. No, światowy zespół, chyba jeden z najbardziej legendarnych. Zgadzasz się, prawda? Tak, jak najbardziej. No dobrze, Maćku, 10 000 złotych masz. Kolejne pytanie jest warte 2 razy więcej. Nadal komplet kół ratunkowych, czy tutaj chcesz próg gwarantowany? Nie, jeszcze nie. Gramy zatem dalej. Pytanie za 20 000 złotych. Pomnik Abrahama Lincolna znajduje się na banknocie o nominale $1, czy $2, czy $5, czy $10. Wydaje mi się, że na 2 albo na $5, natomiast na $1 znajduje się chyba George Washington. Dawno nie miałem dolarów w ręce. To znaczy, odpowiedź $10 też wydaje mi się prawdopodobna. Czy mamy koło ratunkowe telefon do kogoś ze Stanów? No nie wiem, a kogo wybrałeś na przyjaciela? Wybrałem mojego znajomego, Przemysława, ale jego bym sobie chyba zostawił na pomoc w innej dziedzinie, w której nie mam bladego pojęcia, a Przemek ma. Natomiast tutaj chwilę się jeszcze zastanowię. Chociaż tam muzyka, która jest w tle, kompletnie w tym nie pomaga. Czyli to nie jest Lincoln, tylko sam pomnik Lincolna. Tak, No pomnik właśnie. Abrahama Lincolna znajduje się na banknocie o nominale. Bo może tak być, że tam jest George Washington, ale też może być jego pomnik Lincolna. Jeżeli to jest taki strzelisty obiekt, wąski, wysoki, który kojarzę, to on powinien się znajdować na $1. Ale czy ja się nie mylę teraz? No nabrałem wątpliwości, szczerze mówiąc. Jeżeli masz wątpliwości, to tylko przypomnę ci, że masz komplet kół ratunkowych. Dobrze, zatem chyba na pewno, zatem na pewno poproszę o koło ratunkowe pół na pół. Definitywnie? Ostatecznie, tak. Bardzo proszę o odrzucenie 2 błędnych odpowiedzi właśnie teraz. Zostaje A $1 i $5. A i C zostaje. Gdyby zostało A i D, no to miałbym sytuację jasną, natomiast w tej sytuacji albo to jest tak, jak mówiłem, że oprócz George'a Washingtona jest tam też pomnik Lincolna, na przykład na drugiej stronie, albo on jest po prostu na $5. Trudna decyzja, nie powiem.
Dobra, dla formalności ci powiem, grasz o 20 000 złotych, 9 000 jest do stracenia, 2 koła ratunkowe są. Nie mogę się zdecydować, szczerze powiem, ale też nie chciałbym wykorzystywać drugiego koła ratunkowego, bo może się ono przydać w ewentualnej przyszłej grze. Dobrze, zaryzykuję. Najwyżej wyjdę z 1000. I na co postawisz? Postawię na A. Na $1. Tak, Czy ostatecznie? tak. Proszę, zobaczmy. Mauzoleum Lincolna w Waszyngtonie było miejscem, gdzie Martin Luther King wygłosił przemówienie I Have a Dream w 1963 roku. Jest też na odwrocie banknotu $5. Niestety. Czyli początkowo dobrze przypuszczałem. Tak, na awersie jest wizerunek też samego Lincolna. Niestety, nie udało się, Trudno. bardzo żałuję. Ja również. Ale nie wychodzisz ze studia z niczym, bo z gwarantowanym 1000. Proszę o wielkie brawa dla Maćka. Maćku, bardzo dziękuję za grę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jak śpiewała Daria Zawiałow, krótkie są momenty, krótkie dni, ale my nie zwalniamy tempa. Czas na kolejnego śmiałka, który spróbuje swoich sił w naszym programie. Do gry zapraszam Danutę Czubińską. Dzień dobry, cześć, zapraszam. Tym razem do gry przystępuje Danuta Czubińska, kobieta, która niczym Irena Kwiatkowska z 40-latka żadnej pracy się nie boi. W swoim dorobku zawodowym pełniła m.in. rolę gońca, telefonistki w teatrze czy dyżurnej ruchu kolejowego. No właśnie, do którego z tych zawodów masz największy sentyment? No, jednak do tego teatru, bo miałam tam szansę poznać pana Dejmka. On był w tym czasie, kiedy ja pracowałam, był dyrektorem artystycznym Teatru Nowego w Łodzi. No a to już wtedy coś znaczyło. Znać pana Dejmka. To niesamowity, bym powiedział, zbieg okoliczności. Mało tego, ponieważ byłam z Markula i chociaż on wyzywał na aktorów i robił to nawet wtedy, kiedy mu się coś podobało, miał taką po prostu naturę, dla mnie był łagodny, nawet mogłam wchodzić i przysłuchiwać się próbom i mogę się jeszcze pochwalić, co też się nie zdarza wielu osobom, że suflowałam panu Peszkowi do próby emigrantów. Wow, to już za to należą się wielkie brawa. To niesamowita historia. Danuto, cóż, piękna historia i mam nadzieję, że pięknie się zakończy również i twoja gra, pod warunkiem, że udzielisz 12 poprawnych odpowiedzi. Będę się starała. No, aby to zrobić, trzeba odpowiedzieć oczywiście 12 razy poprawnie i do tego są tak, 2 progi gwarantowane. Pierwszy po drugiej poprawnej odpowiedzi 1000 zł, drugi natomiast jest ruchomy. Czyli po zdobyciu pierwszego progu będę cię pytał przed każdym pytaniem, czy chcesz, żeby wartość kolejnego pytania była tym progiem. I koła ratunkowe w liczbie 3 na początku, pół na pół, telefon do przyjaciela i pytanie do prowadzącego, czyli do mnie. Ale jak osiągniesz drugi próg gwarantowany, w zależności gdzie go sobie ustawisz, otrzymasz 4 koło ratunkowe, czyli zamiana pytania na wybraną przez ciebie kategorię, czyli... Polska piosenka lat 60. O właśnie, i z tej kategorii otrzymasz pytanie. Pięknie, prawda? Powiedz, czy jesteś gotowa do gry? Jestem. Jak wszyscy są gotowi, to zaczynamy grę o 1 000 000 złotych. Danuto, pierwsze pytanie za 500 złotych.
Gdy coś komuś wybaczamy, puszczamy mu to W niepamięć. w niepamięć. Zobaczmy, czy taka odpowiedź będzie. Ssakiem, gadem, ptakiem, płazem. Płazem. Zdecydowanie ostatecznie. Proszę bardzo, zaznaczam D płazem. Oczywiście, że tak. Pięknie. Pytanie za pierwszą sumę gwarantowaną. Nazwa tańca w tytule hymnu Polski to A. Mazurek, czy może B. Kujawiak, czy może C. Oberek, czy D. Krakowiak. Póki nie musimy długo myśleć, to grajmy szybko. Zdecydowanie A. Zdecydowanie i ostatecznie? Ostatecznie. Proszę bardzo. Definitywnie. A Mazurek daje Ci gwarantowany 1000. Pięknie. Mazurek Dąbrowskiego, utwór napisany oczywiście przez Józefa Wybickiego, napisany w 1797 roku. No i właśnie melodia jest oparta na motywach Mazurka. Pięknie. 1000 złotych masz, no i teraz chciałbym się Ciebie spytać, czy 2000 złotych to ma być drugi próg? To troszkę poczekam. Dobrze, to poczekamy, a tymczasem posłuchaj pytania za 2000. Który z wymienionych to głos męski? Alt, sopran, mezzosopran, tenor. No tenor. Zdecydowanie. I ostatecznie? I ostatecznie i definitywnie. Proszę bardzo, D tenor. Głosem męskim jest tenor. Oczywiście, że tak. A czy wiesz, kto śpiewa takim głosem, bądź śpiewał? Znaczy, no śpiewać to śpiewał najsłynniejszy tenor chyba świata, Enrico Caruso. No z polskich też takim słynnym, lirycznym tenorem był pan Ochman. Oj, Wiesław Ochman, tak, wybitna postać, wybitna jednostka, faktycznie przysłużył się bardzo. No dobrze, 2000 masz, teraz grasz o 5000, próg gwarantowany? Nie. Dobrze, zatem gramy dalej. Pytanie jest takie. Ile Ewangelii wchodzi w skład Nowego Testamentu? 4, 8, 11, 13. Tak sobie mówiłam, byleby nie Biblia. Ewangelia Świętego Jana, Łukasza, Marka i 4 mi się wydaje. Ryzyk fizyk. 4. Ostatecznie. W porządku, zaznaczam 4. Ryzyk fizyk powiedziałaś. No nie wiem, jak to będzie, jak zareagujesz na to, co ci powiem. Że nie. Że nie, ale dlatego, że przechodzimy do kolejnego pytania, bo to poprawna odpowiedź. Ojej, ale mnie straszysz. Pamiętaj, że ja mam swoje lata, żeby tu nie zeszła wam na zawał czasami. Dobrze, postaram się nie straszyć, przekazywać tylko dobre informacje. Dobra. Święty Marek, Mateusz, Łukasz Tak jak i mówiłam. Jan. Tak jest, no pięknie, ja nic nie muszę dodawać. Kurczę, nie wiem, ja może nie muszę prowadzić, kurczę. Od razu No nie, wręczę jesteś czek na niezastąpiony w tej roli. Oj, bardzo dziękuję. To bardzo miło słyszeć tak fantastyczną opinię. Jeszcze raz dziękuję. Ale to nie uchroni cię przed kolejnymi pytaniami, niestety. Domyślam się. Niestety. 10 000. Tyle jest do wygrania. Czy tu chcesz próg gwarantowany? Nadal komplet kół jest. No dobrze. Gotowa? Gotowe. Pytanie za 10 000 złotych. Tytuł amerykańskiego serialu dla młodzieży to Rzeka Fantazji, Jezioro Marzeń, Morze Barentsa, Ocean Pragnień. No do młodzieży nie należę, a szkoda, ale czasami zdarza mi się oglądać. Nawet fajny ten serial był, Jezioro Marzeń.
Ostatecznie. Jezioro Marzeń B. Proszę. Pamiętasz, kiedy był ten serial emitowany? Staram się nie cofać do... Nie cofać. Tak. To nie cofajmy się i przejdźmy dalej może do kolejnego pytania, bo to oczywiście poprawna odpowiedź. No chyba nie muszę mówić. Pięknie. To nie będę cię zatrzymywał, tylko spytam, czy 20 tysięcy? No dobrze. Pytanie jest takie. Może umówmy się, że jak będę zdecydowana na próg, to sama powiem. Okej. Będziemy lecieć. Okej, w porządku. Zatem pytanie za 20 tysięcy złotych dla ciebie jest takie. Posłuchaj. W serialu Przyjaciele siostrą Rossa jest Phoebe, Rachel, Monika, Janice. No i tu mnie masz. Tu mnie masz. Nie oglądałam tego w ogóle jakoś. Chyba to jest dziwne, ale nie pociągał mnie ten serial nigdy. No rozumiem. Jeżeli masz jakieś wątpliwości, Mam i proszę o pytanie do prowadzącego. czy ostatecznie? Ostatecznie. Proszę o pytanie do prowadzącego. Proszę Państwa, zatem co ja na ten temat myślę? Tylko nie mów, że nie wiesz. Muszę to powiedzieć. Nie mów, że nie wiesz. Nie oglądam seriali. O matko. Co ja na ten temat myślę? Nie oglądam seriali. Zawiodłeś mnie. Nie wiem, co mogę tu wykombinować, szczerze ci powiem, bo o ile serial oczywiście z nazwy znam, o tyle nie oglądałem. Dobra, to dawaj 50 na 50 i łatwiej będzie strzelić. I bardzo żałuję. Ostatecznie. I ostatecznie niestety nie wspomogę cię przy tym pytaniu. To mówię, dawaj 50 na 50, łatwiej będzie strzelić. Dobrze, zatem bardzo proszę o odrzucenie 2 błędnych odpowiedzi teraz. Monika lub Janice? Wypada mi tutaj, że to będzie Monika z liczenia. Ale to jest takie proste Chcesz liczenie zaufać na zasadzie intuicji? kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie dba i tak dalej. Może warto zaufać swojemu szczęściu. Może akurat trafisz. Nie wiem, ale coś mi intuicja podpowiada, że to będzie Janice. Pasuje mi bardziej Ross i Janice albo Ross. Dobra, wypadło na Monikę, niech będzie Monika. Ostatecznie. Proszę bardzo, zaznaczam. Informacja jest taka, ponieważ pierwotnie zapytałaś mnie o pomoc, to nie mogę ci powiedzieć, czy to jest poprawna odpowiedź i musimy to zrobić automatycznie, zatem zobaczmy, czy to jest poprawna odpowiedź. Oby. Gratuluję tego wyliczenia. Jak widać, warto liczyć na siebie i swoją intuicję, a byłaś już blisko zmiany decyzji. Tak, no po prostu mi się jakoś tak nie łączyła ta Monika na początku z imieniem Ross. Ale połączyło, z czego bardzo się cieszę. Chociaż niestety nie mogłem pomóc i bardzo żałuję. Niestety, jak dobrze Państwo wiedzą, seriale to nie jest moja najmocniejsza strona. Ale dobra, zapomnijmy o tym. Gotowa na kolejne pytanie? Tak. Lecimy dalej. Jeszcze nie powiedziałam, że Dobrze. chcę próg. Dobrze, dlatego chwilę przytrzymałem w niepewności, zatem gramy dalej. Pytanie za 40 tysięcy niegwarantowane.
Który malarz był imiennikiem rzeźbiarza Rodin? Monet, Renoir, Cézanne, Chagall. Tak, Claude Monet, Paul Cézanne, Auguste Renoir. Zdecydowanie, definitywnie, ostatecznie by. Ja już nic nie mogę dodać, tylko zaznaczyć. Nic nie mogłem dodać przed zaznaczeniem, ale po zaznaczeniu mogę, że imię, które łączy tych dwóch artystów to August. August. I to jest poprawna odpowiedź. Brawo! Auguste Rodin, prekursor nowoczesnego rzeźbiarstwa, w swoich pracach łączył elementy symbolizmu i impresjonizmu. Wow, 40 000 i to niegwarantowane. W naszym studiu zrobiło się, już bardzo ciemno. To oznacza, że wkraczamy w decydującą fazę, tak mogę powiedzieć, choć nadal 5 pytań jest do 1 000 000 i jest telefon do przyjaciela. Teraz będzie próg. Czy ostatecznie? Ostatecznie. A zatem, proszę Państwa, próg gwarantowany w tej grze to 75 000 złotych. O właśnie, ten dźwięk, który usłyszałaś i również dodatkowa informacja na Twoim monitorze, próg jest zaznaczony. Dobrze. Czy jesteś gotowa na to pytanie? Jestem gotowa. I jeżeli teraz odpowiesz poprawnie na to pytanie, uzyskasz 4. koło ratunkowe, czyli zamiana pytania. To jest informacja, jeżeli udzielisz poprawnej odpowiedzi na to pytanie. Gotowa? Jeżeli udziela. Jeżeli udzielisz. Zatem pytanie za drugą sumę gwarantowaną jest takie. Nazwa deseru crème brûlée w tłumaczeniu na język polski to delikatna śmietanka, czy może słodzona śmietanka, czy może przypalona śmietanka, czy kwaśna śmietanka. Gotuję troszkę, jak wiadomo, skoro jestem matką rodziny. To będzie crème brûlée. Wiem, że się używa palnika do tego. Karmelizuje się po wierzchu. Co zatem mam zrobić? No więc proszę o zaznaczenie odpowiedzi C. Przypalona śmietanka. Ostatecznie. Magiczne słowo C. Proszę bardzo. Wiadomo, że śmietanka, ale jaka? No właśnie. Przypalona! Masz 75 000 i to gwarantowane, brawo! Ogólnie jest to zapiekany deser przygotowywany oprócz śmietanki z żółtek i cukru. Aromatu i smaku potrawie nadaje zazwyczaj co? Przypalony karmel. No i wanilia w tym przypadku. Świetnie, masz drugi próg gwarantowany. Niesamowite, prawda? I to 75 000 w dodatku. No bardzo się cieszę, I wiesz, co to jeszcze oznacza? że mam nowe koło ratunkowe. Nowe koło ratunkowe, czyli zamiana pytania. Świetnie, słuchaj. 2 koła ratunkowe, 4 pytania do 1 000 000. Piękna sytuacja, prawda? Też się cieszę. Powiedz, czy chcesz usłyszeć pytanie i czy jesteś gotowa, żeby usłyszeć pytanie za 125 000? Dobrze, w takim razie, proszę Państwa, pytanie za 125 000 złotych dzisiaj wieczorem jest takie. Wow! Nie zadam go dzisiaj niestety, bo klakson przerywa naszą grę. Bardzo żałuję, bo rozpędziliśmy się i to bardzo mocno. Masz na swoim koncie ile? 125 000. To tyle będziesz miała, jeżeli udzielisz poprawnej racja. odpowiedzi, ale na razie masz 75 000, 4 pytania do 1 000 000 i 2 koła ratunkowe.
Nie mogę się doczekać kolejnego spotkania. Mam nadzieję, też. że ty też. Mam nadzieję, że Państwo też nie mogą doczekać się spotkania w kolejnym odcinku Milionerów. Dziękuję, że byli Państwo z nami i do zobaczenia następnym razem w kolejnym odcinku. Dobranoc.